Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnej serii z przetworów domowych. Tutaj przede mną, trudno to rozpoznać, czy wiśnia, czy czereśnia, to są tym razem czereśnie. Ja Wam tam jakiś czas temu pokazywałam, że zrobiłam 4 słoiczki czereśni, bo po prostu padał deszcz i nie dało urwać. Tutaj mam takie czereśnie, wiadomo. Niektóre się trafią popsute, więc trzeba to umyć i przebrać. I ja się dzisiaj zajmę tymi czereśniami. Jest tutaj sprzęt do czereśni i będę drylowała. Przyniosę słoiki takie jak na wiśnie litrowe czy 0,9 tak zwane. No widać, niektóre widzicie są popsute. Ale przy pomocy drylownicy fajnie to pójdzie. W przypadku czereśni to one nie mają tyle soku co wiśnia, że ja robiłam wiśnie w soku własnym, które jeszcze tam są do pasteryzacji, bo robiłam drugą turę. Także kochani moi, po prostu będę dolewać przygotowanej wody. Zasypię cukrem, ile one puszczą mi soku, to mi puszczą. Przykładowo, jak teraz jest godzina, w granicach godziny, widzicie, po 9, czyli sobie postoją do wieczora, a woda zagotuję, to ostygnie. I ja się zaraz zabieram za drylowanie. Przyniosę słoiki, muszę umyć słoiki, akurat nie mam, widzicie, przygotowanych, takie litrowe, ale może najpierw sobie podryluję w jakiś garnuszek, a potem to po prostu przełożę w słoiki. Dobra, kochani. I nie wiem, chyba 2 łyżki czy 3 łyżki. Zobaczę, ile będę cukru dawać. Jeszcze nie wiem, bo czereśnia jest dosyć słodka. Nie więcej jak 3 łyżki na słoik cukru. No dobra, kończę to moje, jak się pierdzielenie. Biorę się za mycie i drylowanie tych moich czereśni. Dostaliśmy od sąsiadki, u nas w sklepie 16 złociszy czereśnie, nie wiem jak na rynku. I moje czereśnie, jak widzicie, są już wydrylowane, część odeszło i teraz nie pozostaje mi nic innego jak przynieść słoiki i powrzucać słoiki i zasypać. Jednak zdecydowałam 3 łyżkami cukru i zostawię do wieczora i zobaczymy, czy puszczą sok, czy nie. Ewentualnie potem będę uzupełniać przygotowaną, wystudzoną wodą po prostu te kompoty. Czyli później Wam pokażę już, jak będą zasypane cukrem w słoikach, ile mi wyszło i będą sobie stać. I tak, czereśnie już, jak widać, są w słoikach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jeden mniejszy słoik. Zasypane, tutaj na ten mniejszy 2 łyżki. Zasypane 3 łyżkami cukru i one sobie tak będą stały i zobaczę, czy one nie puszczą na tyle soku, że nie trzeba będzie wody dolewać, czy po prostu tak. One tylko tak są zakręcone, na razie nie są zakręcone na dobrze. Fajnie by było, żeby puściły tyle soku, żeby można było zrobić w syropie coś ala stojące obok wiśnie, które są właśnie w syropie. Tam film wiśnie w syropie już macie. Tutaj jest kolejna po prostu część i czereśnie też podobnie. Ja akurat z tego, co widzieliście, drylowane, ale można w całości. Potem po prostu nie bawię się z tymi pestkami. A nadarzyła się okazja i po prostu mieliśmy czereśnie za darmo, więc zrobiłam i jeszcze oprócz tego to tam 4 jeszcze słoiczki mam. Także fajne będą zapasy i można będzie no fajne jakieś ciastko wykorzystać. Jakbym miała kupić jak mówiłam, po 16 zł, to na pewno bym nie kupiła. Zostałabym przy wiśniach, które mamy własne. Dobra, czyli widzimy się później wieczorem i zobaczymy, czy będzie dużo soku, czy trzeba będzie uzupełniać wodą. Więc tak, czereśnie sobie postały do wieczora, jak mówiłam. Okazało się, że one nie puściły zbyt
dużo soku, więc w tym celu sobie tu przygotowałam wodę. Ona jest już prawie przestygnięta, lekko ciepła i będę zalewała te czereśnie tą wodą. Tutaj, jak mówiłam wcześniej, 3 łyżki, tutaj akurat 2, bo mniejszy słoik, po 3 łyżki cukru, bo czereśnia jest dosyć słodka. I zaraz zabieram się za zalewanie tych czereśni przygotowaną wodą. Niektórzy nie preferują przygotowanej wody, zalewają wodą zimną, bo twierdzą, skoro się pasteryzuje, to po prostu nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu miałam złe doświadczenia z wodą nieprzygotowaną, więc do wszelkich nie używamy, bo potem się nam to popsuje. Czyli jak mówiłam, do 15 minut od momentu 10, tak do 15 minut od momentu zawrzenia wody i będzie fajnie. Czyli ja Wam już później pokażę, nie wiem czy dzisiaj, bo już może będzie późno, może jutro dopiero, jak to wszystko po pasteryzacji będzie wyglądało. Mam tutaj 4 i tam 4 to mam 8 i jeszcze mi zostaje 2, 9, 10 słoiki, tak? Czereśni, dobrze. Czyli nie jest źle z takiego wiaderka, mimo że troszkę odeszło, zgnite były, na szczęście nie robaczywe. Dobra, czyli ja lecę zaraz pasteryzować, bo zagotuję sobie wodę na ten jeszcze jeden słoik. Za ten czas, nim się to pasteryzuje, to ta woda przystygnie i zaleję te słoiki. Dobra. Czyli widzimy się albo potem, albo aż jutro Wam nagram, jak to całość wygląda. No i hejka kochani, kolejnego dnia. I teraz Wam pokażę, ile w sumie wyszło mi tych czeresienek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 słoiczków takich litrowych czy 0,9 i jeden taki malutki półlitrowy słoiczek. O, widzicie, wygląda to tak. One od wczoraj sobie tak stoją. Ja je zaraz normalnie sobie poustawiam. Oznaczę sobie oczywiście. Czeresieńki prezentują się tak. Będą na fajne, pyszniuteńkie ciasteczko jakieś poza sezonem i można sobie po prostu tak schrupać, kochani.